Co my tu mamy? Mamy kłada. Kład, dokładnie QJ Motor SFA 600, czyli taka to oto bestyjka duża, dwuosobowa, o której postaram się Wam powiedzieć troszeczkę więcej. Od czego by tu zacząć? Wygląd zewnętrzny. Światła LEDowe, generalnie jak większość kładów, może się komuś podobać lub może się komuś mniej podobać, natomiast wygląd jest, powiedziałbym, klasyczny. Skupmy się na tym, co dokładnie po kolei jest. Co w standardzie daje QJ, ponieważ ten kład jest w specyfikacji fabrycznej, czyli nie za bardzo, tu nie ma nic dołożone. To po prostu dostajecie, przychodząc po takiego kłada do salonu marki QJ. Patrząc od przodu, mamy zderzak stalowy, mamy światła w technologii LED, mamy górny, przedni bagażnik, który jest na aluminiowych tutaj pałąkach, jest z plastiku, prawda? Całe owiewki są wykonane z plastiku, jak to zawsze w kładach bywa. Jak zawsze w kładach bywa, zawsze są plastikowe. Dodatkowo mamy poszerzenia, które zakrywają koła, więc tutaj to błoto nie będzie klapać, bo widzę, że koło jest schowane do środka. Trochę gorzej wygląda, za to trochę lepiej to robi, ponieważ tym błotem całym po twarzy czy po kasku nie dostajecie. Z zewnętrznych rzeczy to, co naokoło tutaj widać, to tak, handbary na aluminiowych, mocowanych w dwóch miejscach osłony dłoni, lusterka, no to standard, jak gdyby, no nic tutaj nowego nie wymyślimy. Jest to pojazd dwuosobowy, mamy podnóżkę podwyższaną dla pasażera z dodatkowymi aluminiowymi uchwytami na nogi, żeby się nie ślizgały, jak gdzieś tam z błotka będą. Z uwagi na to, że jest dwuosobowy w pełni, to mamy siodło dla drugiego pasażera, żeby nam nie uciekł na nas. Mamy mocne uchwyty, za które pasażer się może trzymać, żeby nie musiał za każdym razem nas obejmować. Zbiorniczek paliwa jest tam pod spodem, ma 25 litrów. O danych technicznych troszeczkę powiem więcej, natomiast napatoczyło mi się to po drodze. Bagażnik tylny na stalowym tutaj profilu. Zderzak standardowy, stalowy również do tyłu. Czyli dużo się zbiera tych dodatków, które są od razu. Mamy tutaj z tyłu schowek. Nie jest to zbyt duży schowek. Mogliby się postarać. Prawdopodobnie chodzi o to, że wydech tutaj zamontowali centralnie, znaczy poprzecznie z tyłu, dosyć duży, z osłoną termiczną. Hak, ponieważ jest to pojazd zarejestrowany jako ciągnik na homologację T3B, czyli taką właściwą, którą w Polsce mamy, nic lepszego do tej pory nie wymyślono. Poszerzenia również z tyłu błotników, żeby nie chlapało. Koło analogicznie schowane do środka, czyli to błoto, które będzie się wywalać, nie będzie nas chlapać w bardzo małym zakresie. Standardowo jest wyposażony w aluminiowe felgi 12-calowe z oponami w rozmiarze 25, 10, 12 z tyłu, 25, 8, 12 z przodu. Pojazd mierzy 229 cm długości. Waży zatankowany według producenta tutaj, bo tego nie ważyłem, 410 kg. Jego moc to 49 koni mechanicznych, 55 Nm momentu obrotowego. Co tu jeszcze mamy z takich większych szczególików? Pokażę Wam zawieszenie. Zawieszenie przednie wielowahaczowe, czyli mamy wahacz dolny, górny, mamy amortyzator olejowo-gazowy regulowany na gwincie, jak i poprzez pokrętło na zasobniku gazu. Mamy dodatkowo stabilizator z przodu, co jest nieczęste. Jeżeli chodzi o zawias tylny, z tyłu mamy wahacz wleczony, stabilizator, przypomina mi to o BRP. Tam też jest taki właśnie wleczony, bardzo podobny wahacz. Poza tym mi tutaj sporo rzeczy przypomina, ponieważ kraj środka często się kimś wzoruje. To jest takie moje odczucie. Mamy przekładnię CVTH, przekładnię CVT firmy CVTech. Jednocylindrowy silnik, o którym przed chwilą mówiłem i o jego mocy. Jego pojemność dokładna to jest 577 cm3, a średnica tłoka to 99 mm. Lećmy dalej. Wyciągarka o mocy 3500 lbs-ów, czyli jakieś 1,5 tony uciągu. Oczywiście mówimy o uciągu, jeżeli to stoi
Tak, jeżeli zastrzymy w błocie, to nie wyciągnie 1,5 tony, tylko wtedy to się ogranicza. W standardzie co jeszcze nam tutaj dali? Wspomaganie kierownicy aktywne. Co do napędów, zapraszam Ciebie tutaj. Mamy tu przełącznik napędów, czyli rozblokowany tylny dyferencjał, czyli ciągnie kład na jedno koło, naprzemiennie na prawe lub lewe. Teraz ciągnie na 2 koła na sztywno, czyli tak jak większość kładów. Kopią, ryją. Ten tutaj ma właśnie rozdział mocy i to chyba widzę, że to jest nowa rzecz, która coraz częściej w kładach zaczyna występować, czyli ten tylną oś można rozblokować. Coś, co kiedyś było, praktycznie tego nikt nie stosował, teraz to widzę, że stosują. Oczywiście mamy napęd 4x4, mamy blokadę mostu i blokadę mechanizmu różnicowego. Co do hamulców, bo właśnie chwyciłem, Kudzej zrobił to po prawej stronie. Dla mnie tak dziwnie, bo zwykle mam to po lewej stronie, no on to zrobił tak. 4 hydrauliczne hamulce, tarczowe oczywiście, tu nic nowego nie wymyślimy. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, to popatrzcie, teraz się świeci taki Kudzej motor, no i zrobi nam... Ja fanem kolorowych wyświetlaczy nie jestem, nawet w samochodach, oczywiście niech sobie będą kolorowe i okej, natomiast no, niektórym się to podoba. Nie mnie oceniać, ja tylko tutaj recenzuję i pokazuję, co w tym kładzie jest. Tak to wygląda, kolorowo. Dodatkowo hamulec postojowy mamy tutaj zaciągany. Gaz jest na linkę. Nie ma tutaj elektronicznego gazu, nad czym troszeczkę ubolewam, ale chyba w tych pieniądzach nie da się mieć wszystkiego. Co więcej, co jeszcze chciałbym powiedzieć. Kład, który kosztuje w tym momencie, mamy listopad 2024 roku, kosztuje 32 900 zł. Taka jest cena detaliczna w salonie, tak go wycenili na ten moment. Czego on nie ma? Właśnie, czego on nie ma? Z mojego doświadczenia, tego jak doposażamy kłady, tego jak Wy doposażacie jako nasi klienci kłady, to brakuje tak naprawdę niewiele. To jest dla mnie, jako człowieka z forkładu, zła informacja, ponieważ nie za bardzo można coś do tego kłada dosprzedać. Tak naprawdę, co doposażacie, co nie ma, to są manetki grzane, grzana dupka, kuferek, czy do przodu, czy do tyłu, to tutaj jest pole do manewru, bo to na pewno coś się przyda, tu może skrzyneczka, tam kuferek, albo tu dodatkowe kanistry. I szczerze, nie ma tu co więcej dołożyć. Czyli na przykład Kudzej nie dba o takie sklepy jak Forkład i nie da im za bardzo zarobić, no bo wszystko dają od razu w standardzie. Aha, światła świecą fajnie, bo są w pełni LEDowe, jest wszystko w porządku, natomiast no LED bar standardowo, lubimy mieć te LED bary, lubimy rozświetlić całą okolicę, no bo to jest rzecz, która jak najbardziej jest potrzebna. Jeżeli jeździmy w nocy, no to nie potrzebujemy mieć homologowanego światła, tylko potrzebujemy oczywiście mocne światło. Po to są LED bary i tego LED bara tutaj jak najbardziej można by jeszcze zastosować. Tyle, dajcie pomyśleć, co jeszcze tu ewentualnie o tym sprzęcie można by powiedzieć. Zobaczcie, oto tego właśnie Kudzeja 600 w kolorze bardzo pięknym czerwonym, czyli będzie szybki jak Ferrari. Ma jeden cylinder, 49 koni, pojemność prawie 600, oznaczone jako 600 jest. Jadę się tym przejechać, troszeczkę podziczyć po torze. Jak mocno, jak bardzo, jak przyjemnie, to powiem, jak przejadę się. Ciekaw jestem, szczerze, nowość. Nie mam pojęcia, co to jest. Go! Długaśny, długaśny. Testy Kudzej 600. Zaczynamy. Pojeździmy sobie po takim offroadowym torze 4x4. Sprawdzimy sobie go w różnych warunkach. Jestem mega ciekawy tego pojazdu. Co prawda ten aż tak bardzo mnie nie interesuje jak 1000, ale zaczynamy od 600 po to, żeby później przesiąść się tylko na mocniejszą maszynkę. Jedźmy, sprawdźmy, jak to się turla. Real legend never die. Still with the business, you should probably let it lie. Side for a 9, that's Korea suicide. Tell her one time, forever in my prime. They remember my name. Yeah. Troszeczkę się zmęczyłem, bo kład jest troszeczkę wymagający. O, proszę, tam ktoś sobie wydachował coś. Proszę, da się, da się. Kudzej też się coś leży sobie tam. Chyba trzeba im mu pomóc, co? Co wy na to?
Dam radę. Pomożemy. Nie trzeba. Ej, żeby było czym jeździć, chłopaki. Jeszcze nie testowałem. Bądź koleżeński, nic ci się nie stało? No to dobrze. No to widzicie, można wywrócić każdą maszynę. Można. Tylko po co? Czuć, że ten kład jest dosyć długi. Nie możemy się zmieścić we wszystkich winklach. Ale jak się postara człowiek, to i można to zwiększyć. Moi kochani, jest grubo. 600, która poniewiera. Nie, szczerze, jedzie się bardzo przyjemnie akurat Kujajem. Jeździłem przed chwilą Kymco i porównując 700 Kymco do tego Kujaya, to zdecydowanie na plus dla Kujaya. Jedynie co to jest długi, no ale długi jest dlatego, żeby można było sobie wieźć drugą osobę bezpiecznie i komfortowo z tyłu na tym dużym siodełku, bo jest faktycznie duży. Nie jest to raczej kład do ścigania się, bo nie po to powstają też 600, żeby ktoś się miał na nich ścigać. Więc 600 jest po to tylko, żeby się sprawnie chilloutować, żeby uprawiać turystykę, żeby się uczyć, szkolić, być dobrym po to, żeby później móc sobie kupić 1000, po to, żeby to miało sens, żeby było bezpieczne. Ta 600 akurat wydaje mi się dość fajnym pojazdem. Pojechane troszeczkę Kujayem 600. Są pierwsze wrażenia, są pierwsze opinie. Na temat dalszych przemyśleń to trzeba dalej testować. Będziemy go sprawdzać. Zrobiłem parę kilometrów, paręnaście kilometrów na tym kładzie. Nie dokładnie na tym, bo ten jest czysty. Tego mi nie pozwoli ubrudzić dokładnie takiego samego, też czerwonego. Też mówią, że szybki, bo czerwony to będzie jechał. Nie jest mega szybki. To nie jest kład dla ludzi, którzy chcą się ścigać. 600 dwuosobowa nie będzie takim kładem. Tu mamy 1000, do której za chwilę się przeniesiemy i o nim troszeczkę więcej już będzie można powiedzieć pod kątem większej adrenaliny. Dla kogo jest ten kład? Uważam, że jest to dobry kład na początek. Dobry kład, który zostanie nawet w rodzinie na wiele lat. Taki kład, którym potrzebujemy się rekreacyjnie powozić. Długi, nie za mocny, rąk nie urwie, głowy może też nie urwie, jeżeli mamy coś, trochę oleju w tym głowie i wiemy, jak się tym posługiwać. Będzie sprawiał radochę rekreacyjną. Myślę, że do tego producent kieruje ten pojazd. Jak się będzie spisywał, zobaczymy kiedyś. Ja jestem po pierwszych testach, nie będę się wypowiadał, jak się jeździ, ponieważ nie chcę się o żadnym sprzęcie w tym momencie wypowiadać, bo to musi być dłuższy okres czasu, żeby naprawdę sobie przetestować. Zdefiniowałem, czym jest ten pojazd, zostawiam opinię Wam, tym, którzy będą jeździć. Ja tą opinię też zdobędę za pół roku, za rok, za 2. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie spisywać.